Nasze badanie rozpoczniemy od analizy funkcji, która układa naszą kostkę według algorytmu rekurencyjnego. Podajemy tutaj kod źródłowy tej funkcji i wydajemy polecenie, aby za pomocą zmiennej globalnej czat policzył nam iterację pętli, dokładnie chodzi nam o tą pętlę, i wyświetlił raz na 1000 iteracji liczbę iteracji na minutę. W tym momencie oszacowaliśmy, że wydajność naszego algorytmu to około 513,5 tysiąca iteracji na minutę. Chcemy zatem, aby ChatGPT oszacował nam, ile czasu zajęłoby znalezienie rozwiązania, skoro liczba kombinacji przekracza 43 razy 10 do potęgi 18. Widzimy tutaj, że czas potrzebny na wygenerowanie rozwiązania to około 160 miliardów lat. Dla porównania wiek wszechświata ma około 13,8 miliarda lat, czyli brute force rozwiązania Rubika trwałoby 11,6 raza dłużej niż istnieje wszechświat. Właśnie dlatego użyliśmy imitation learning. Kolejny prompt ma na celu zbadanie wydajności algorytmu solwera Kocięby. Chcemy, aby test pomiaru solwera został powtórzony 100 000 razy i aby obliczyć czas, podając błąd dokładności pomiaru. Przy okazji chcemy, aby we wcześniej wygenerowanym kodzie zostały zakomentowane wszystkie wywołania funkcji print, które powodują nam narzuty związane z wyświetlaniem komentarzy na ekranie. W tym prompcie przeanalizujemy sobie dataset i zbadamy, czy jest on równomiernie obciążony, to znaczy, czy mamy po tyle samo próbek różnych ruchów. Chcemy, aby ChatGPT wykonał nam kod, który przeanalizuje dataset z wykorzystaniem metody counter, a mianowicie policzył czas generowania datasetu oraz wygenerował wykres rozkładu ruchów na podstawie countera. Dodatkowo chcemy, aby liczby, które odwzorowują nam wystąpienia każdego ruchu, były znormalizowane do procentów, a dodatkowo zamapowane na nazwy ruchów z tablicy moves, czyli aby na osi X tego wykresu nie były liczby od 0 do 17, tylko aby to były nazwy ruchów. Teraz chcemy wygenerować dodatkowo kilka statystyk odnośnie treningu naszego modelu. Podajemy prompta, w którym chcemy, aby ChatGPT podał średni czas na każdą epokę treningu. Podajemy tutaj kod źródłowy, który chcemy zmierzyć. Kolejny prompt odpowiada za zbadanie inferencji naszego algorytmu. Chcemy zbadać wydajność funkcji Solve with AI, ale tak jak poprzednio, najpierw uruchomić ją kilkadziesiąt razy, w tym przypadku 1000, i tak jak poprzednio wykonać warm-up. W tym przypadku ustawić go na 10. Dodatkowo chcemy obliczyć dokładność pomiaru. Cały mechanizm badania wydajności chcemy opakować w funkcję benchmark solve AI. W tym miejscu mamy wygenerowany kod. Na początek potrzebujemy zaimportować kilka dodatkowych bibliotek. Tutaj mamy kod odpowiedzialny za generowanie statystyk dla rekurencyjnej wersji solwera kostki Rubika. Na początku mamy dwie zmienne globalne iterCount oraz startTime, które deklarujemy w tym punkcie. Przy pierwszym wywołaniu funkcji solve Rubik's Cube ustawiamy startTime, natomiast w pętli move, czyli pętli, w której następuje rekurencyjne wywołanie naszej funkcji, wprowadzamy licznik iteracji. Raz na określoną liczbę iteracji wyświetlamy informację na ekranie odnośnie oszacowanej liczby iteracji na minutę. W przypadku solwera Kocięby widzimy, że mamy zakomentowane wszystkie funkcje print,
A tutaj znajduje się funkcja, która wykona wszystkie statystyki i pomiary odnośnie naszego algorytmu kocięby. Nasz pomiar będzie obejmował generowanie stanu kostki w formacie kocięby oraz działanie solwera kocięby. Na początku mamy kilka cykli, które nie są liczone do naszych pomiarów, tak zwany warm-up. Pierwsze wykonania mogą być zawsze nieco wolniejsze ze względu na pewne operacje związane np. z wypełnianiem pamięci podręcznej procesora. Następnie wyłączamy garbage collector, ponieważ jest to obiekt, który w pewnych sytuacjach, w losowych momentach może włączyć np. czyszczenie pamięci, które zakłóci. Po wykonaniu pomiaru wszystko przywrócimy do poprzedniego stanu. W trakcie pomiaru będziemy używali funkcji perf counter do pomiaru czasu, a każdy pomiar będziemy zapisywali do listy times. Czas na zebranie naszych statystyk. Całkowity czas wykonania, średni czas wykonania, błąd standardowy oraz przedział ufności 95%. Tutaj będziemy prowadzili benchmark odnośnie generowania naszego datasetu. Interesuje nas, jak duży dataset został wygenerowany oraz w jakim czasie. Chcemy również zebrać informacje o rozkładzie ruchów w naszym datasecie. Uzyskamy to poprzez obliczenie, ile dany ruch procentowo pojawia się w naszym zbiorze, a statystykę przedstawimy w postaci wykresu słupkowego. Po wygenerowaniu datasetu będziemy chcieli zbenchmarkować czas naszego treningu. I tutaj rozpoczniemy pomiar czasu przed rozpoczęciem epok, a pomiar zakończymy po wykonaniu naszego treningu. Dzieląc czas wykonania na liczbę epok, obliczymy średni czas na epokę. Kolejny benchmark to zmierzenie wykonania funkcji Solve with AI, czyli inferencji naszego modelu. Pomyślnie uwzględniamy tutaj ładowanie modelu z dysku, inferencję oraz naszą strategię opartą o metodę Beam Search. Aby zbenchmarkować tę funkcję, stworzymy sobie kolejną benchmark Solve AI, w której znowu mamy czas na rozgrzanie naszej maszyny oraz wykonanie właściwych pomiarów. Policzymy tutaj liczbę pomiarów, średni czas wywołania, odchylenie standardowe, błąd pomiaru i całkowity czas benchmarku. Dużym narzutem na wykonanie inferencji przy pomocy AI może być ładowanie modelu z dysku. Dlatego spróbujemy wykonać jeszcze jeden benchmark, w którym wyeliminujemy ten narzut. W tym celu stworzyliśmy sobie funkcję Solve with AI No Load, gdzie tym razem model podajemy jako parametr do funkcji, a nie wczytujemy go za każdym razem, gdy wykonamy inferencję. Funkcja ta będzie benchmarkowana przy pomocy kolejnej funkcji benchmark solve AI no load. W tej funkcji wykonamy odczyt naszego modelu z dysku tylko raz, a następnie będziemy przekazywali ten model jako parametr do funkcji solve with AI no load. W ten sposób wyeliminujemy narzut każdorazowego odczytu modelu z dysku. Uruchamiamy benchmark, który testuje rozwiązanie oparte o rekurencję. Benchmark został tak dostosowany, że pomiary odbywają się co 10 sekund i jak widzimy, wydajność rekurencji to około 518-519 tysięcy iteracji na minutę. Teraz przejdziemy do testowania benchmarku algorytmu Kocięba. Benchmark się zakończył. Około 3,3 sekundy. Obejmował 100 tysięcy pomiarów. Średni czas rozwiązania kostki Rubika algorytmem Kocięby to około 33 tysięczne milisekundy. Kolejny benchmark
dotyczy generowania datasetu. Wygenerowaliśmy dataset o rozmiarze 50 000 sampli. Czas generowania to około 11,7 sekundy. Wykonamy teraz trening modelu. Całkowity czas treningu wyniósł 200 sekund, średni czas na epokę to około 2 sekundy. Pozostałe dwa ostatnie benchmarki, czyli sprawdzenie inferencji naszego modelu AI. W pierwszej kolejności wykona się benchmark naszego podstawowego algorytmu, gdzie za każdym razem odczytujemy model z dysku. Drugi benchmark będzie obejmował rozwiązanie bazujące na przesłaniu modelu jako parametr do funkcji, bez odczytywania go za każdym razem z dysku. Jak widzimy, zarówno jeden, jak i drugi benchmark się zakończyły. Tutaj mamy wyniki z pierwszego benchmarku, poniżej mamy z drugiego. Benchmark obejmował 1000 pomiarów. W przypadku rozwiązania opartego o ładowanie model z dysku, średni czas rozwiązania kostki Rubika to 54 milisekundy. W przypadku przekazywania modelu jako parametr bez odczytywania z dysku to zaledwie 7 milisekund.